Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam Was na film, w którym pokażę, jak wykonałem ten oto przefantastyczny, super pomocny pomocnik kuchenny, czytaj taboret. Może inaczej. Stołek ze schodkiem. Zapraszam na film. Pierwszym krokiem było, wiadomo, przygotowanie materiału. Ja tu nie kupowałem materiału na te schodki specjalnie, to były po prostu wszystko, co gdzieś znalazłem. Miałem nawet nakręcić taką czołówkę, że gdzieś tam szukam, znajduję i wyciągam z odpadów, ale już sobie podarowałem. Generalnie wszystko, co wykorzystałem, to są jakieś tam odpady, ścieżki, końcówki z różnych wcześniejszych projektów. Trochę mi się tego ktoś się dobija tutaj do mnie, jakiś wiatr. Trochę mi się tego nazbierało, więc robiłem wszystko z odpadów. Jak już pewnie w międzyczasie to było puszczone, poprzycinałem sobie na mniej więcej jednego rodzaju na same elementy konstrukcyjne, tam wzmocnienia, usztywnienia. To będą takie, nawet nie wiem ile to wyszło, bo po prostu robiłem tak, żeby wyszło jak najergonomiczniej. To jest 28 mm na tam 48. Są usztywnienia, tam poprzeczki, podpórki, popierdółki. Same blaty, ten poddupek, siedzisko, blat stopnicowy, siedziskowy, poddupisko takie. Ma grubość, teraz ma grubość 34 mm, ale to jeszcze wszystko będzie jechało przez grubościówkę, więc ta grubość się zmniejszy. Będzie to pewnie, bo jest nierówny, ja nie przykładałem za dużo wagi, żeby tam jakoś wypłaszczać wstępnie. Po prostu przygotowałem sobie dwie płaszczyzny klejone do siebie, tak żeby pasowało, żeby można było klejonkę zrobić, a te blaty góra-dół to już teraz będę wprowadzał na grubościówce. Podejrzewam, że pomiędzy 25 a 30 mm mi z tego zostanie, żeby takiej samej grubości. Poprzycinałem sobie jeszcze, porobiłem sobie takie ładne, symetryczne, niesymetryczne, ponieważ tu jest kąt prosty, tutaj kąta prostego nie ma. Nawet specjalnie musiałem takie pojedyncze sanki do tego zrobić. No i teraz już wiem, że muszę sobie zrobić takie bardziej troszkę profesjonalne. Aczkolwiek wiadomo, tymczasowe rozwiązania są najlepsze, więc co? Więc pewnie na tych będę długo pracował. Ale wracając do tematu. Przyciąłem sobie, one mają grubość bodajże 33 mm. Na górze mają 9 z hakiem, na dole mają 5. A to wszystko przez to, że po prostu robię tak z głowy. No nie, w sumie nie z projektu. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda projekt, z którego robię. W międzyczasie puszczę, po której stronie siebie zminimalizuję jeszcze bardziej, albo i nie. Pokażę, jak wykonałem projekt, tak na szybko. No i także nie trzymałem się tutaj sztywnych jakichś tam konkretnych wymiarów, ponieważ no słuchajcie, to nie jest stół do jadalni, to nie jest komoda, to jest schodek dla babci mojej, żeby mogła sięgnąć do górnej szafki. No i tyle. Więc tak, teraz już zabieram się do wyrównania, przelecę te blaciki przez grubościówkę i będę się zabierał do jeszcze co zrobię. Myślę, że większość krawędzi wykonamy frezą 45 stopni. Jeszcze nie wiem jak głęboko, zobaczymy jak to mi się będzie, że tak powiem, podobało. No i wtedy już będę musiał poprzycinać na jakieś tam konkretne długości.
Nie wiem, czy będę to robił pod kątem prostym, czy będę to robił... Nie mam zielonego pojęcia, jak to będę robił. To się wszystko okaże. Teraz już zabieram się za grubościówkę i za formatowanie już takie docelowe długości elementów. No i kto wie, może dzisiaj mi się uda to jeszcze skręcać, posklejać i poskręcać. Zobaczymy. Idziemy dalej. Już mam stołek przygotowany do malowania. Będę używał Osmo wosku twardego olejnego. Generalnie póki co chyba tylko tego używałem do wszystkiego. Łącznie z ławą. Ostatnia warstwa była ten twardym wosku. Jest to ten taki satynowy połysk. Najbardziej mi się jakoś podoba. I tak dostosuję. W każdym razie ja sobie ten taborecik przeszlifowałem tylko 120. Raz jedno szlifowanie było. Po struganiu było jedno szlifowanie. To nie armata. Z tego strzelać nie będziemy. To jest taboret, który ma służyć do babci mojej, do wchodzenia tam, żeby coś z górnej szafki dostać. Od razu powiem wszystkim, którzy już pewnie stwierdzili, już klawiatury szykują, żeby tam napisać, że zhejtować, że babcie chce tutaj coś jej zrobić czy coś. Ja ważę 120 kg. Myślę, że moja babcia tyle nie waży. Może waży połowę tego co ja. I pode mną ten taboret nawet nie jęknął. Także spokojnie, na pewno wytrzymam. Tak jak mówiłem, było tam widać jak docinałem sobie to, przycinałem wszystkie elementy. Tutaj miałem trochę problemu z tymi nogami. Musiałem kombinować, ale jakoś tam dałem radę. BHP było takie trochę kulejące, ale to tak do przymknięcia oka. I teraz tak, przyciąłem, porozmierzałem sobie, ponawiercałem. Odwierty robiłem tym wiertłem do połączeń ukrytych. I wkręty też zastosowałem takie do połączeń ukrytych. Jeżeli kiedyś się okaże, że coś będzie najmniejsza oznaka tego, że to ma nie wytrzymać czy coś, no to wtedy wezmę jakieś cisielki ładne, złote tutaj z czoła, czy jak chcę, znaczy ładne, złote i wtedy będzie to tak jak wytrzymasz w sensie. No, teraz już zabieram się do malowania. No, tak to chyba musi być.
Gdzie są moje kombinerki? Trzeba tu zrobić jakiś porządek. Trzeba szafki jakieś zrobić. Czary, mary, hokus pokus. Znaleźć kilka do mieszania. Zrobiłem specjalnie takie listewki odpadowe, żeby mieć kilki do mieszania. Tylko zapomniałem ich poprzecinać. Dobra. Zmieszamy. Teraz uwaga, będę kręcił filmik na Instagrama. Starczy.